Siema, jesteśmy właśnie na autodromie w Pomorze, w Pszczółkach i przyjechaliśmy przetestować dzika po zimowej przerwie. Jest ze mną Mateusz z Mat Motorsport. Głównym celem tego przyjazdu jest, żeby po prostu zobaczyć, jak dzik się sprawuje po zimie, po śnie zimowym tak naprawdę. Zrobiliśmy przegląd na podnośniku, ale wiadomo, trzeba też furę przetestować. Tak jak dałem Wam znać info na Facebooku moim, w tym sezonie trochę odpuszczam ten sezon. No, moim głównym założeniem jest po prostu, żeby zbudować auto na przyszłość lub kupić auto, które będzie konkurencyjne na zawody, którym będę mógł jeździć, walczyć o podium i po prostu mógł wykorzystać swój potencjał jako kierowcy. No, aktualnie dzik jest mega super autem i jest petardą. Pavel Grosz not giving him an inch here, Ian. No, look at this. Pavel Grosz wants to get the job done and make his way to top 16 as he dives on the door already. But look at the line from Nigel Coulter as he smokes up those Westlake tyres at the back of the Acorn Insurance S13. He transitions in. Oh, Grosz takes out the water barrier, but he makes the dive again and Grosz almost making contact. Bardzo bym chciał walczyć w Europie właśnie o najwyższe miejsca. Potrzebne jest nowe auto. Dlatego w tym roku stwierdziłem, że skupię się bardziej na pozyskiwaniu budżetu. I z takiej racji też w sumie trochę mniej się pojawia filmów na kanale. Trzeba po prostu zrobić robotę, żeby później móc się bawić. Ściągamy dzika z lawety i czas coś poupalać. Jest piękna aura, mamy mgłę wszędzie naokoło. Ćwierkają ptaszki, więc zaraz palimy dzika, je przegonimy. No i te pajęczyny z wydechu też trzeba tutaj właśnie wygonić trochę. Jeden komplecik już upolony. W sumie opona się rozpadła wręcz. Zobaczcie. Całkiem przyjemnie. Dzik podaje jak trzeba. W sumie nie mam najmniejszych problemów technicznych. Czas się teraz trochę pobawić. Zobaczymy, co uda się zrobić.
przetestowana. Wszystko gra jak trzeba. Tak naprawdę wyszły nam takie dwie kosmetyczne rzeczy, ale to dosłownie pierdółki, które trzeba poprawić. To upaliłem 2 komplety opon. W sumie to tyle mi wystarczy, więcej nie trzeba. Trochę nagumowałem tor, zaraz wam pokażę jak wygląda. Było oraz agro, więc troszkę tutaj niestety piasku się posypało, no ale cóż, życie. Tak wygląda tor w Pszczółkach. I generalnie jak część z was może wie, to właśnie tutaj otworzyłem kursy driftu. Tak więc jeżeli ktoś chce z was pojeździć na takim torze pod moim okiem, zapraszam serdecznie do kontaktu na kursdriftu.pl. Będziemy mógł sobie wspólnie poupalać, będę mógł was pouczyć. Mam też swoje auto, jeżeli nie macie, i mogę na takim aucie was uczyć podstaw driftu. A tak wygląda tor po upalaniu dzika. To jest chyba jedna z moich ulubionych sekwencji na tym torze, z takiej racji, że na tamtym łuku możemy tutaj się na tej małej prostej bardzo mocno nawiać, gdzie tu się po prostu wbijamy pełnym kątem, na pełnym gazie i lecimy do końca zakrętu i się robią takie piękne ślady. Jest pięknie nagumowane. To tyle ode mnie. Jak chcecie być na bieżąco, wbijajcie na Facebook, Instagram. Piona, trzymajcie się, yo!